Po drodze coś nam zaczęło chrupać, więc Michał sprawdza, o co chodzi. A na co ci to brzmiało? Nie wiem, jakaś słona, plastik albo coś. Czy się koło urwie, to będziemy wiedzieć. Żartuję. Nie, zawieszenie wygląda ok. I nie stuka cały czas, tylko wtedy na tej chopce, więc chyba dobiliśmy po prostu tym chlapaczami do ziemi i go wygięło i tak mam nadzieję. Ruszamy w drogę. Tak jest. Dzisiaj odwiedzimy Cadix. Podobno jest to najstarsze miasto Europy Zachodniej. Do miasta prowadzi najdłuższy most w Hiszpanii, potocznie zwany La Pepa, jednak jego formalna nazwa to Most Konstytucji, ponieważ to właśnie w Cadixie w 1812 roku została podpisana pierwsza hiszpańska konstytucja. Teren ten w przeszłości był wyspą, lecz na przestrzeni lat utworzyła się piaszczysta grobla, która połączyła go z lądem, zmieniając w półwysep. Złota kopuła nie jest zło. Ale remontują, więc fajnie. Zaczynamy od ikony miasta, czyli od katedry Świętego Krzyża. Jej powstanie było możliwe dzięki bogactwom przywiezionym z Ameryki. Budowa trwała aż 116 lat, przez co katedra jest mieszanką stylów barokowego, rokokowego i klasycyzmu. Jej fasada w większości wykonana jest z wapienia i marmuru. Podczas naszej wizyty w katedrze umieszczona była objazdowa ekspozycja poświęcona badaniom nad całunem turyńskim. Jej częścią jest hiperrealistyczna rzeźba mężczyzny z całunu. Jeśli planujecie swoją wizytę w Cadixie i chcecie zobaczyć tę ekspozycję, to trwa ona do 31 sierpnia 2026 roku. Po zwiedzaniu katedry zrobiliśmy przerwę na churrosy. Bardzo dobre. Z czekoladką. Gorącą. Ale dalej tej czekolady tyle, jakby było ich tu znacznie więcej. To było. No był jeden więcej, no ale nie ma. Upadł. Sio! Już nie dostaniesz do mnie churrosa. Ty małpo! Sępy się zlatują. Masz małpo. Idziemy stąd. Koniec, nie ma więcej. Cadix był imperium handlowym, które miał monopol na towary przypływające z Ameryki. Dlatego kupcy wznosili wieże, aby obserwować przypływające statki. Teraz zabierzemy Was do jednej z nich. Ale nie byle jakiej. Wieża Tabira jest wyjątkowa i będąc w Cadixie musicie do niej zajrzeć, ponieważ w jej wnętrzu kryje się camera obscura, czyli ciemnia, do której przez otwór pada odwrócony obraz z zewnątrz. Taki aparat fotograficzny, tylko że w pomieszczeniu.
Jednak system w wieży jest dodatkowo wyposażony w soczewki, peryskop i lustra, a obraz rzutowany jest na wklęsły biały stół. Dzięki temu możemy oglądać miasto w czasie rzeczywistym, a przewodnik opowiada nam historię Kadyksu. Podczas seansu nie można fotografować ani nagrywać, ale uwierzcie nam, jest to fascynujące doświadczenie, które szczególnie Wam polecamy. W pozostałych pomieszczeniach jest opisana historia handlu w Kadyksie, cele powstawania wież kupieckich oraz ich architektura, a na samym szczycie znajduje się taras widokowy. Patrzcie, kto się wygrzewa na słoneczku. Wszystkie wyglądają, jakby były z jednej szajki. Jednej familii. No. Ale gdzie one tu włażą? Jest dość wysoko. budkę pod spodem. O. Tamten jak naleśniur. Rozlał się. Jesteśmy na plaży La Caleta, na której kręcono film Wybuchowa para, nie? Uciekło im byki. Tak, to jest ciekawostka, że w trakcie kręcenia filmu, kiedy była scena z, jak to się nazywa? Corridą? Nie, pościg czy... Kiedy była scena z wypuszczaniem byków na miasto, to kilka byków uciekło im właśnie na plażę. W trakcie kręcenia filmu. Czemu ja o tym mówię, stojąc za kamerą? Nasz spacer kończymy w zamku Świętej Katarzyny, który pełnił funkcje obronne, jednak później został przekształcony na więzienie. Na terenie budowli znajduje się ekspozycja dotycząca tragicznej w skutkach eksplozji z 1947 roku, kiedy to w hiszpańskiej bazie wojskowej marynarki wojennej doszło do wybuchu 200 ton trotylu, min, torped i bomb głębinowych. Kadyks został wtedy rozszarpany na strzępy. Do dziś przyczyny eksplozji nie są znane, a skala ofiar była cenzurowana przez ówczesny reżim. Zniszczona została stocznia, fabryki i elektrownie. Mieszkańcy stracili dach nad głową. Jednak najsmutniejszym symbolem katastrofy był sierociniec, w którym śmierć poniosły dzieci i zakonnice. Nasza relacja z Kadyksu dobiega końca. Następnym przystankiem będzie Tarifa i Ronda. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz lub subskrypcję. Do zobaczenia!